Cześć kochani, znowu się witamy. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie. O czym dzisiaj? Będziemy mówić o czymś, co odkryłem. To zostało odkryte dla mnie około 5, chyba 6 lat temu, nie pamiętam, może i więcej. Otóż swego czasu spotkałem się w Krośnie na Podkarpaciu z pewnym moim znajomym, wspaniałym lekarzem, doktorem nauk medycznych Lucjanem Langnerem. Siedzieliśmy w restauracji, jedliśmy coś, po prostu rozmawialiśmy i doktor Langner mówi: posłuchaj Janusz, byłem ostatnio na pewnym sympozjum, dowiedziałem się, jakim zagrożeniem jest plastik. No i potoczyła się opowieść. Bardzo, bardzo ciekawa. Ja akurat wtedy jeszcze nie miałem zielonego pojęcia o tym, jakie zagrożenie faktycznie może wywołać plastik w naszych organizmach. Co prawda, oczywiście, ja już napisałem, znaczy wiedziałem, że on jest obecny w wodzie, dlatego że opisywałem bardzo dokładnie te sprawy w moim cyklu. Tutaj mam tylko jeden tom, pierwszy tom akurat pod ręką na półce, Woda, fenomen życia, część pierwsza. Natomiast sprawy związane z obecnością środków chemicznych różnego rodzaju w wodzie opisywałem bardzo dokładnie w drugim tomie. Przy okazji, jeżeli jak te środki chemiczne, tak zwane ksenoestrogeny, oddziałują na nasz organizm, co powodują, rozregulowują na przykład absolutnie nasz układ hormonalny i powodują to, że dzisiaj mamy tak zwane gender. Oczywiście wielu różnych polityków różnych maści, zwłaszcza z jednej strony opcji, odsądza to od czci, od wiary jako nieboskie, takie jakieś pojawienie się nie wiadomo czego, kiedy chłopcy chcą zmieniać płeć, dziewczynki chcą zmieniać płeć i tak dalej, i tak dalej. Do tego dorobiono ideologii. Oczywiście się pojawiły, że tak powiem, instytucje, nazwijmy to tak, które ułatwiają, dla prozaicznego celu, zmianę płci, co jest w ogóle dla mnie horrendum. Ale zrozumiałem wtedy, pisząc te książki już wiele, wiele lat temu, Woda, fenomen życia, jakim zagrożeniem stają się wytwory naszej cywilizacji. Co my mamy, co produkujemy, co wpływa na nasze organizmy. I teraz, dlaczego mówię o tym gender? Tak troszeczkę w skrócie. Otóż dlatego, że małe dzieci, a nawet jeszcze w fazie zarodka dosłownie, są zatruwane chemikaliami różnego rodzaju. Zmienia się układ po prostu hormonalny w organizmie i na przykład chłopcy mogą mieć zewnętrzne cechy płciowe męskie, jądra, penis i tak dalej, ale układ hormonalny jest po prostu żeński. I odwrotnie, podobnie z dziewczynkami mogą się różne rzeczy dziać. Okazało się, że w wielu rzekach świata, w Europie w Sekwanie, w Loarze, w Stanach, w Mississippi, Missouri i tak dalej, żaby, ryby zmieniają płeć. W wyniku czego? W wyniku oddziaływań właśnie środków chemicznych. I dzisiaj ja bym chciał po prostu, słuchajcie, przybliżyć Wam temat zagrożeń w postaci mikro i nanoplastiku. Okazały się niedawne badania, e, po prostu mówią, że każdy z nas w tym cywilizowanym świecie w mózgu ma jedną plastikową łyżeczkę. Jest taka już ilość tego po prostu plastiku. W tej rozmowie, o której mówiłem z doktorem Lucjanem Langnerem, on mówi: słuchaj, przytoczono nam na tym sympozjum dane, że w największych głębiach świata, oceanów, czyli głębia Challengera, Rów Mariański, odkryto mikronanoplastik na Chomolungmie, czyli Mount Everest, również odkryto mikro i nanoplastik. On jest wszędzie. Skąd pochodzi? Zewsząd. Wystarczy, mówił doktor Lucjan Langner, pierzesz sweterek, który jest z tworzywa syntetycznego. Okazuje się, że wówczas są wypłukiwane mikrowłókienka do wody. One spływają do kanalizacji z jednego tylko domu, z pralni, z zakładów pracy, różnego rodzaju chemikalia trafiają do wody. Żadna oczyszczalnia ścieków nie oczyści z tego typu środków. Żadna.
Tutaj a propos jeszcze oczyszczania wody, jedynie filtry osmotyczne, które umieścicie u siebie w mieszkaniu, mogą zatrzymać te po prostu wszystkie chemikalia. I to jest jedyny sposób na oczyszczanie wody już w miejscu, gdzie wy mieszkacie, a nie jest oczyszczalnia i kilometrami rur woda dociera do was kompletnie nieoczyszczona z tych chemikaliów. Trzeba to zrozumieć. I teraz, kochani, więc problem jest bardzo ważny. W tej chwili udostępnię ekran. A, oczywiście od razu przypomnę wam, zaczęło się myślę ciekawie, więc liczę na wasze lajki, na wasze subskrypcje, na wasze komentarze. Dlaczego? Dlatego, tak sobie żartuję, ale od waszej aktywności bardzo dużo zależy, bo algorytmy YouTube'a pracują w ten sposób, że im więcej waszej aktywności, to one liczą, aha, coś tutaj się dzieje i ewentualnie kanał jest po prostu nie to, że jest promowany, ale troszeczkę się zmienia usytuowanie tych wszystkich moich audycji, a mi bardzo zależy, no chyba zrozumiałe, żeby te audycje docierały do coraz większej liczby ludzi. I teraz udostępniam, kochani, ekran i tutaj przedstawię wam artykuł z takiej platformy, już kilka razy wykorzystywałem ją, The Defender. Bardzo trudno tą platformę znaleźć normalnie, nawet jeżeli na przykład biorę w blog sobie cały tytuł po angielsku, wstawiam, to nie pojawia mi się od razu na którejś tam po kolei stronie. Dlaczego? Dlatego, że akurat no, to jest niepopularna platforma i nieprawomyślna. Sami rozumiecie, o co chodzi. Oczywiście, a więc link do tego artykułu oczywiście będzie w opisie mojej audycji, natomiast my posłużymy się, kochani, tłumaczeniem już po polsku, więc translacją, ta sama platforma, więc jeżeli będziecie mieć oryginał tego artykułu, to później po prostu kliknijcie sobie w znacznik tłumaczenie i tak dalej. I będziecie mieli po polsku. A więc w ogóle artykuł z 15 kwietnia 2025 roku, czyli po prostu świeżynka. Narażenie na substancje toksyczne. Chemikalia w tworzywach sztucznych mogą zaburzyć wewnętrzny zegar organizmu, zwiększyć ryzyko zachorowania na raka i przewlekłe choroby. Uwaga, tutaj będą w tym artykule pojawiać się sformułowania mogą i tak dalej. Trzeba to czytać, nie mogą, tylko zaburzają, zniekształcają i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Zaczynamy. Plastiki znajdujące się w wielu powszechnych przedmiotach zawierają substancje chemiczne, które mogą, czytaj, zakłócają rytm dobowy organizmu, zwiększając ryzyko chorób przewlekłych, takich jak rak. Kochani, tutaj krótkie wyjaśnienie. Powinno być nowotwory. Generalnie wszystkie raki są nowotworami, nie wszystkie nowotwory są rakami tak zwanymi, ale to jest kwestia po prostu podziału naukowego. Tak jak rak i cukrzyca, naukowcy wzywają do przeprowadzenia większej liczby badań, a także do ściślejszej regulacji dotyczącej chemikaliów plastikowych. Nowe badania wykazują, że substancje chemiczne zawarte w powszechnie stosowanych tworzywach sztucznych do pakowania żywności, takie jak folia spożywcza czy torebki na przekąski, mogą zakłócać, czy też zakłócają naturalny 24-godzinny cykl snu i czuwania, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń snu, cukrzycy, zwłaszcza cukrzycy typu 1, bardzo groźnej, problemu z odpornością, a nawet raka. Wracam do tej cukrzycy. Cukrzyca typu 1, czyli polegająca na tym, że są dezaktywowane wysepki beta-trzustkowe, czyli wysepki Langerhansa, które nie wytwarzają później insuliny i do końca życia trzeba podawać do organizmu tak zwaną egzogenną insulinę, czyli z zewnątrz, po prostu iniekcje z insuliny. Opublikowane w tym miesiącu w czasopiśmie Environment International badanie przeprowadzone przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii jako pierwsze wykazało, że powszechnie stosowane tworzywa poliuretanowe i polichlorek winylu PCV, tu z angielskiego PVC, zawierają związki, które mogą, czytajmy, zaburzają
wewnętrzny zegar biologiczny organizmu, rytm dobowy, poprzez szybką ingerencję w konkretny sygnał komórkowy A1R powiązany ze snem i światłem. I kochani, ja tu się na chwilkę zatrzymam. O co tu chodzi z tym konkretnym sygnałem komórkowym A1R? Otóż A1R jest to tak zwany receptor adenozyny. Do czego on służy, to zaraz za chwileczkę. A teraz pytanie, a co to jest adenozyna? Adenozyna z kolei jest jednym z tak zwanych nukleozydów, czyli cząstek, które wchodzą w skład DNA i RNA, czyli kwasu rybonukleinowego i kwasu, przepraszam, dezoksyrybonukleinowego DNA i rybonukleinowego RNA. Czyli adenozyna, jako ten podstawowy nukleozyd, składnik tych dwojga kwasów, jest obecny w każdej komórce naszego ciała i ten nukleozyd, adenozyna, odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie całego organizmu i w przekazywaniu sygnałów w komórkach. I teraz ten receptor adenozyny odpowiada, kochani, przede wszystkim za kontrolę uwalniania neuroprzekaźników, kontroluje rozszerzanie naczyń krwionośnych, zwalnia pracę serca, wywołuje sen poprzez zmniejszenie wrażliwości, poprzez zmniejszenie aktywności komórek nerwowych, działa jak środek neuroprotekcyjny, czyli ochroniący komórki nerwowe, zmniejsza między innymi pobudliwość neuronów i tak prawdę mówiąc jeszcze jest cały szereg różnych czynników, gdzie znaczy receptor ma znaczenie. I teraz tak, więc ten receptor jest powiązany ze snem i światłem, ale do tego jeszcze wrócimy. W przeciwieństwie do poprzednich badań, które koncentrowały się na powolnych efektach związanych z hormonami, to badanie ujawnia szybszy, bezpośredni wpływ na kluczowe geny zegara, w cudzysłowie, poprzez inny rodzaj ścieżki biologicznej. Oznacza to, że substancje chemiczne zawarte w tworzywach sztucznych mogą, czytaj, przyczyniają się do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca czy nowotwory, na więcej sposobów niż obecnie wiedzą naukowcy, twierdzą badacze. Wszystkie nasze komórki podążają za rytmem dobowym, a substancje chemiczne znajdujące się w plastiku mogą, czytaj, zmieniają ten rytm. Co ważne, substancje te powodują szybkie zmiany w naszych komórkach, które przekształcają się w trwałe zmiany w dłuższych okresach czasu, mówi główna autorka Molly Young McPartland. Rytmy dobowe to jeden ze skutków, na który wpływa ścieżka biologiczna zapoczątkowana przez receptor adenozyny, ale nie jedyny. Ta praca naprawdę pokazuje, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć o tym, jak dokładnie substancje chemiczne z tworzyw sztucznych mogą wpływać na nasze komórki. Związki plastików w zabawkach i produktach do pielęgnacji ciała szkodzą zdrowiu, gdy przedostaną się do środowiska ludzkiego ciała. PCV i PUR, czyli polichlorek winylu i poliuretany, należą do najpowszechniejszych rodzajów plastiku, które można znaleźć niemal wszędzie w naszych domach, szkołach i biurach. A gdzie? To są meble, to są wykładziny podłogowe, to są farby na ścianach, to są nasze ubrania i tak dalej, i tak dalej. Na przykład PCV jest stosowane w opakowaniach żywności, takie jak przezroczyste tacki, opakowania typu blister, na przykład na gumy do rzucia, folie termokurczliwe, w szczególności do mięsa produktów rolnych. Poliuretan jest zwykle stosowany w wielowarstwowych opakowaniach elastycznych w postaci kleju lub powłoki, na przykład w saszetkach na przekąski i wyścielanych folią opakowaniach do żywności, a czasem we wkładkach piankowych do ochrony delikatnych produktów, takich jak czekoladki. 24-godzinny, a jeszcze tutaj od razu powiem, posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Odnoszę się znowu do wody. Do wody te wszystkie składniki w postaci PCV, czy poliuretanów, czy wielu innych
kilkunastu tysięcy składników chemicznych przedostają się do wody. Nie ma żadnej oczyszczalni na świecie miejskiej, która by w stanie była komunalnej, która byłaby w stanie oczyścić wodę z tych substancji chemicznych, które będą wpływały, kochani, na nasz układ hormonalny i tak zwany układ endokanabinoidowy. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Myślę, że zaproszę tutaj do wywiadu panią Dorotę Gudaniec, zwaną matką polskiej konopi, i ona bardzo dokładnie wytłumaczy, co to jest tak zwany układ endokannabinoid, widzicie, już dzisiaj tyle nagrywam, bo to już kolejna któraś z audycji, że mi się trochę język plącze. Kanabinoidy, o, układ endo i dodajcie kanabinoidy. 24-godzinny zegar wewnętrzny naszego organizmu kontroluje sen, metabolizm, funkcje odpornościowe, naprawę komórek i inne ważne funkcje. Na rytm dobowy wpływają bodźce środowiskowe, takie jak światło słoneczne, temperatura i tlen, a także sygnały wewnętrzne, takie jak hormony i metabolizm. Ale zewnętrzne to są, kochani, między innymi pola elektromagnetyczne sztucznie generowane przez nas, człowieka. Jednakże zaburzenia tego rytmu mogą prowadzić, czytaj prowadzą, do rozwoju poważnych, długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, rak czy choroby serca. Może to częściowo wynikać z faktu, że od dawna wiadomo, że substancje chemiczne zawarte w tworzywach sztucznych uwalniają substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, takie jak ftalany i bisfenole, które wpływają na układ hormonalny organizmu. To teraz, kochani, doskonale rozumiecie, o co chodzi z tym gender całym. O co chodzi z tym, że rodzą się dzieci, chłopaki z cechami zewnętrznymi, męskimi, a czują się dziewczynami na przykład, bo mają hormony, bo mają w ciele masę estrogenów, czyli żeńskich hormonów płciowych, na przykład. Teraz badanie to rzuca światło na nowe potencjalne skutki zaburzenia synchronizacji dwóch kluczowych genów, które pomagają kontrolować wewnętrzny zegar organizmu. Opóźnienia są mniej silne niż te, które pojawiają się po spożyciu kofeiny, bo wypijemy kawę i to działa bardzo szybko. Od razu dostajemy kopa. Lub ekspozycji na światło przed snem, zauważają badacze. Wiele czynników wpływa również na to, jak wrażliwa może być dana osoba na wewnętrzne i zewnętrzne sygnały, które kontrolują zegar biologiczny. Jednak długotrwałe i częste narażenie na działanie substancji chemicznych z tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych zawartych w opakowaniach żywności, sprawia, że potencjalne skutki są jeszcze bardziej niepokojące, twierdzą naukowcy. Według nich powtarzające się codziennie i połączone z innymi zakłóceniami środowiskowymi narażenie może zaburzyć rytm kluczowych procesów w organizmie, które z czasem przyczyniają się do negatywnych skutków dla zdrowia. Kofeina nas budzi, plastik działa odwrotnie. W ramach tego badania naukowcy testowali mieszanki chemiczne wyekstrahowane z poliuretanu i polichlorku winylu na komórkach laboratoryjnych U20S. To jest taka linia komórkowa. Komórki te pochodzą z linii komórek ludzkiego raka kości, kostniako-mięsaka, która jest często wykorzystywana do badania działania zegarów biologicznych na poziomie komórkowym. Naukowcy twierdzą, że odkrycie wiąże się z rodzajem białka zwanym receptorem adenozyny, o czym ja już mówiłem. Najwyżej cofniecie się, kochani, do początku tej audycji, który znajduje się na powierzchni komórek w całym ciele, a zwłaszcza w mózgu. A 1R, czyli receptor adenozyny, ma dobrze udokumentowane powiązanie z cyklem snu i czuwania i wykorzystuje te same ścieżki w ciele, które reagują na światło. U ludzi kofeina blokuje A1R, czyli pijemy kawkę zawierającą kofeinę, żeby nie spać. A więc blokuje A1R
receptor adenozyny, aby utrzymać nas w stanie czuwania. Ale chemikalia z tworzyw sztucznych wydają się szybko go aktywować, odkryli badacze. I tutaj ja dodam od siebie, kochani, co z tym snem? Wielu z nas ma problemy ze snem. Dlaczego? Bo mamy rozregulowany całkowicie rytm dobowy. Zasada jest jedna. Powinniśmy iść spać z kurami. To znaczy nie chodzi o to, żeby kury spały z nami w jednym łóżku, a więc idziemy spać z kurami i wstajemy razem z kurami. Co to oznacza? Tak żartobliwie. Otóż jeżeli obniża się, słońce zachodzi, jest coraz mniej światła, w końcu zapada mrok, to jest to sygnał dla szyszynki naszej, żeby zaczęła zwiększać produkcję melatoniny, hormonu snu. Kury idą spać. A co robią ludzie? A my siadamy do komputeru, do telewizora i tak dalej. Czyli nie mamy, szyszynka wariuje. Z jednej strony otrzymała wcześniej sygnał, że zmniejsza się ilość światła słonecznego, więc pora na zwiększanie produkcji melatoniny, hormonu snu. Tymczasem my mamy błyszczący, falujący, błyszczący ekran telewizora, czy komputera, czy komórki, światło i w tym momencie szyszynka dosłownie wariuje. To co ja mam zrobić? No więc przestaje produkować melatoninę, hormon snu. I mamy rozregulowany sen. W normalnym układzie, powiedzmy 200-300 lat temu, kiedy nie było telewizorów i tak dalej, kładliśmy się w sposób naturalny i budziliśmy się w sposób naturalny, bo przez powieczki na przykład coraz więcej dociera do nas światła słonecznego, bo słońce się podnosi, jest brzask, jest świt i tak dalej, i tak dalej. I to jest sygnał dla szyszynki, żeby zmniejszyć wytwarzanie melatoniny. Budzimy się. Tak reagują zwierzęta. Dobrze. Gdy receptor adenozyny jest aktywowany, obniża poziom cząsteczki, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu płynnego działania zegara biologicznego. To z kolei opóźnia dwa geny zegara, które są niezbędne do utrzymania dobowego rytmu organizmu. Badanie przeprowadzone in vitro, czyli w szkle, czyli poza ciałem w laboratorium, bo in vivo to jest w ciele, więc wyniki mogą nie odnosić się bezpośrednio do ludzi. Jednak naukowcy twierdzą, że wyniki dostarczają mocnych dowodów na to, że substancje chemiczne w tworzywach sztucznych, poliuretan i polichloryk winylu, zakłócają zegar molekularny, ponieważ efekty zmieniają się wraz z dawką i mogą zostać odwrócone. Naukowcy mierzyli te geny zegara co 4 godziny przez 2 dni i odkryli, że aktywność tych genów była opóźniona o 9 do 17 minut. Kiedy zablokowali receptor adenozyny za pomocą leku, opóźnienia zniknęły. Badanie wykazało, że wiedza naukowców na temat wpływu substancji chemicznych zawartych w tworzywach sztucznych na organizm na poziomie molekularnym wciąż jest niepełna. Wykazano, że tylko kilka substancji chemicznych, takie jak akrylamid, tolilfluanid i niektóre ftalany, które są stosowane do zmiękczania i zwiększania wytrzymałości tworzyw sztucznych, zakłóca działanie genów zegara rdzeniowego ssaków, ale mechanizmy ich działania pozostają niejasne. I kochani, jeszcze raz powiem, że w drugim tomie mojej książki Woda, fenomen życia, tu jest pierwszy tom, pokazuje okładka, przybliżam wam. Wejdźcie na moją stronę www.januszdabrowski.pl i tam znajdziecie opisy tych po prostu książek. Ja bardzo dokładnie to wszystko opisywałem. Ile tych środków chemicznych przedostaje się do wody, do pożywienia, do produktów do jedzenia, przepraszam, i to wszystko my spożywamy. I te produkty sztuczne, te chemiczne środki odgrywają nieprawdopodobnie wielki wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Naukowcy twierdzą, że konieczne są dalsze badania, apele o bezpieczniejsze tworzywa sztuczne i surowsze regulacje dotyczące substancji chemicznych w tworzywach sztucznych. Badanie to stanowi potwierdzenie rosnącej liczby dowodów na to, że tworzywa sztuczne
zawierają związki wywołujące szeroki zakres toksycznych skutków, twierdzą. Podstawowa zmiana w projektowaniu i produkcji tworzyw sztucznych jest niezbędna, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Zmniejszenie zarówno liczby, jak i zagrożeń związanych z chemikaliami w tworzywach sztucznych może zmniejszyć narażenie i zmniejszyć ich wpływ na zdrowie publiczne. I, I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi, kochani, o ten artykuł. Bardzo ciekawy. Pod audycją znajdziecie jeszcze kilka linków do kilku innych artykułów. Jeżeli będziecie mieli ochotę, czas, zapoznacie się z nimi. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Znowu temat jest ciężki, no ja jestem takim specjalistą od przenoszenia bardzo złych informacji, tak? Można by powiedzieć. A więc ten, który przynosi złe informacje władcy, powinien zostać ścięty. Czyli po prostu no, wykorzysta się chłopiec do bicia, kozioł ofiarny. Nie, to nie o to chodzi. Kochani, więc pozornie ta wiedza, którą tu przedstawiam, jest ciężka. Ojejku, znowu coś i tak dalej, to w takim razie lepiej umrzeć. Nie, nie o to chodzi. To, o czym czytamy, to, o czym słuchacie, to jest miecz. Ale jeżeli jest miecz, może być i tarcza. Więc jeżeli jest cios, to może być po prostu blok. Akurat cios na głowę stopą, tak? Błyskawicznie. Jeżeli wiemy już, o co chodzi, to możemy jeszcze raz się, powtarzam, bronić. Po prostu przyjmujemy gardy i się po prostu bronimy. Możemy stworzyć mechanizmy i w tym artykule była o tym mowa. Potrzebne są regulacje, potrzeba zmusić trucicieli, przemysł do tego, żeby były dokładne badania, przepraszam, i żebyśmy zaczęli jako ludzkość żyć w zupełnie innych warunkach. Świadomość jest najważniejsza. I to jest ten optymistyczny akcent. Kochani, nigdy nic nie wiadomo, co się może stać. Na pewno słyszeliście o tym, że na Pacyfiku jest potężna wyspa śmieci. Potężna. Tam są chyba już miliony ton plastiku. Dlaczego? To wszystko spływa z rzek, niesione prądami morskimi. To akurat zawirowania są takie, że tam się zebrała ta góra śmieci. Co się stało z tą górą śmieci? Kilka lat temu po prostu skonstruowano specjalny statek ze specjalnymi urządzeniami. Widziałem to na YouTubie, można chyba znaleźć gdzieś tam. W jaki sposób można tą górę śmieci zutylizować, po prostu ten plastik wydobyć z wody. Ale pamiętajmy, że ten plastik wydziela te wszystkie substancje. Na przykład plastik wydziela bisfenol. To wszystko przechodzi do wody. Na pewno żeście widzieli, oglądali to wielokrotnie, jak na przykład foki, czy delfiny, czy w ogóle wieloryby są w sieciach tych plastikowych. No, ginie cała po prostu ta fauna po prostu morska niejednokrotnie w wyniku naszego ludzkiego działania. Ale jeszcze raz powtarzam, optymizm to jest podstawowa rzecz, bo optymizm mówi o tym, że dobrze, damy sobie radę, ale jak? I jeżeli już posyłamy zadanie, że tak powiem, do wszechświata, to może zejść sygnał podpowiedzi. W ten sposób, między innymi, słuchajcie, został stworzony układ pierwiastków Mendelejewa. On sam o tym mówił, że kiedyś, chyba jak dobrze pamiętam, we śnie otrzymał. Tak samo inne były wynalazki robione, czy różnego rodzaju odkrycia. To były takie przeskoki, jakby można byłoby powiedzieć, kwantowe. Więc dlatego ja jestem wiecznym optymistą. Niezależnie od tego, co się dzieje, trzeba wierzyć w to, że damy sobie radę z tym wszystkim. Tylko trzeba rozwijać naszą świadomość i budować po prostu nasze serducha. To jest podstawowa rzecz. Zacząć zmieniać paradygmat, zejść z uwzględniania roli rozumu, który jest rozumkiem. Rozumy są szalenie zawodne i bardziej doceniać rolę intuicji, rolę serca, rolę naszych uczuć, naszej empatii. A więc nie mędrca, szkiełka i oko, lecz po prostu serce. Lecz serce. Czyli po prostu rozwój osobisty, albo inaczej rozwój osobowy i rozwój duchowy.
bo dzisiaj mamy niesamowity rozwój technologii, techniki i tak dalej, ale za tym nie idzie jeszcze równolegle rozwój duchowy. To musi iść w parze. Jeżeli jest potężne takie rozbiegnięcie, to to będzie klęska i możemy skończyć tak jak Atlantydzi, czy jakieś inne cywilizacje, które upadły, których śladów nawet trudno dzisiaj znaleźć. Bądźmy jednak optymistami. Kochani, dziękuję za to, że znowu byliście, że wysłuchaliście tej audycji. No i jak zwykle jeszcze raz proszę Was o lajki, subskrypcje. Tak działają algorytmy YouTube'a. Premiują wówczas. Zależy mi na tym, żeby oczywiście ta wiedza trafiała do większej ilości ludzi, a to może się tylko stać dzięki Waszej akcji, dzięki Waszej aktywności. Do następnego zobaczenia. Papatki, cześć, trzymajcie się. Najlepszego Wam życzę.